Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Wracamy dzisiaj na naszego czerwonego rumaka i spaleni wczorajszym słońcem jedziemy szukać czapeczki w pobliskim miasteczku St. David's, w którym jest również katedra o tej samej nazwie i ruiny Pałacu Biskupów, które będziemy zwiedzać. Zanim tam dotrzemy, skończymy sukcesem poszukiwania ochrony na mój spalony czerep w sklepie spożywczym Nisa, a stamtąd jesteśmy już naprawdę blisko naszego pierwszego punktu w dzisiejszej wycieczce. Zatrzymamy się na parkingu mieszczącym się poniżej katedry, ale jeżeli nie znajdziecie tutaj miejsca, jest jeszcze jeden parking od strony miasta, link zostawię w opisie pod filmikiem. Koszt w obu przypadkach do funt za godzinę, a na parkingu poniżej jest zatoczka na max 2 motocykle, które oczywiście mają parking za darmo. Z parkingu do katedry jest dosłownie 5 minut piechotą, ostrożnie przez mostek, bo nie ma wytyczonej ścieżki dla pieszych. Najpierw mieliśmy iść zobaczyć ruiny Pałacu Biskupów, ale jeszcze wtedy była ograniczona liczba osób na obiekcie i poszliśmy najpierw zobaczyć katedrę, która powstała w 1181 roku. Oczywiście dla tak starych budowli była ona modernizowana, rozbudowywana i naprawiana, na przykład przez trzęsienie ziemi na przestrzeni lat. Wejście do katedry jest oczywiście darmowe, jednak zaleca się zostawić skromny datek, ponieważ utrzymanie całości kosztuje 2000 funtów dziennie. Po krótkiej modlitwie i zapaleniu świec za zmarłych idziemy zwiedzać kaplicę oraz miejsce spoczynku np. Edmunda Tudora, dziadka króla Henryka VIII. Nie będę Was zanudzał komentarzem do pięknej architektury, jaką znajdziemy na każdym kroku przemierzania przez kościół. Wspomnę, w katedrze jest sklepik z pamiątkami, są toalety, a wychodząc na dziedziniec możemy udać się na piętro, gdzie jest mała restauracja, w której nam ciężko było znaleźć wolny stolik i kupiliśmy sobie pizzę na wynos i zjedliśmy w cieniu na zewnątrz. Obeszliśmy dookoła katedrę, szukając ciekawego ujęcia na zdjęcia i udaliśmy się do Pałacu Biskupów, gdzie wejście kosztuje niecałe 5 funtów. Dzieci, młodzież i seniorzy mają zniżki. My dzięki członkostwu w English Heritage weszliśmy za darmo. Zaraz po wejściu jest sklepik z pamiątkami. Na miejscu po drugiej stronie są toalety oraz miejsce na piknik. Niestety średniowieczny pałac nie był tak samo utrzymywany i remontowany jak katedra, a szkoda, bo budowla jest ogromna i pierwsze mury pochodzą z pierwotnego klasztoru, który został założony w VI wieku, ale był kilkakrotnie plądrowany przez nordyckich najeźdźców. Jest określany jako jedno z najważniejszych miejsc w historii chrześcijaństwa na Wyspach Brytyjskich, który wypełnił funkcję domu dla biskupa, a które w hierarchii kościelnej stanowiło najwyższe stanowisko w średniowiecznej Walii. Wyżej stał już tylko papież. Przemierzając ruiny możemy sporo się dowiedzieć o historii tego miejsca, wyobrazić sobie wielkie komnaty, w których były uczty, czy też jaką władzę miał biskup i co do niego należało. Z ciekawostek. W XII wieku ówczesny papież zadekretował, że 2 wyprawy do St. David's są równe jednej do Rzymu, czyniąc z niego centrum pielgrzymek tysięcy wiernych z całego świata zachodniego. St. David's to najmniejsze miasto Wielkiej Brytanii pod względem populacji, nieco ponad 1600 osób tu mieszka i przez ponad 100 lat nie posiadał statusu miasta, ale został on przywrócony w 1994 na prośbę królowej Elżbiety II. Na całość spędziliśmy 3 godziny, po czym udaliśmy się jeszcze na drobne zakupy do miasteczka i jedziemy się dalej chłodzić do mało znanego wodospadziku, który leży w środku lasu Fenon. Także zostawiam Was na chwilkę, podziwiajcie Walię oczami motocyklisty.
Po godzinie jazdy jesteśmy. Te atrakcje znalazłem przypadkiem, a ładnie opisaną mapkę można znaleźć wyszukując nazwę. Od parkingu do wodospadu prowadzi fajna ścieżka przez las i po 15 minutach znajdziemy się na miejscu. Nie spodziewałem się, że kogoś tam spotkamy, a okazuje się, że jest to lokalna perełka, która jest często odwiedzana. Wodospad nie jest duży, ale jego siła, zwłaszcza po ulewnych deszczach, wyrobiła spory zbiornik. Nie wiem, jak tam jest głęboko. Zapewne czym bliżej wodospadu, tym głębiej, ale po 8 metrach od brzegu nie czułem już podłoża, a dzieci skakały tam z 3 metrów wysokości. Woda, uprzedzam, lodowata. Myślałem, że będzie cieplejsza, chyba nawet chłodniejsza niż w morzu. Także nie pomoczyłem się za długo i wracamy inną ścieżką. Robimy pętelkę i wracamy na pole namiotowe coś przekąsić. Po drodze ku naszemu zaskoczeniu spotkała nas mgła, która prawdopodobnie powstała z parowania gleby z odpływu w mieście Fishguard. Było to dziwne zjawisko, moja pierwsza myśl, że pewnie coś się mocno pali. Bardzo zjawiskowe, ale niestety krótkie. Na szczęście udało nam się zrobić kilka zdjęć. Powrót był szybki i teraz pora coś zjeść, zrobić pranie i porobić nocne zdjęcia, bo jest to nasza ostatnia noc i trzeba korzystać z braku chmur. A jutro dosyć dużo jazdy i ponownie jedziemy zobaczyć wodospady, tym razem bardziej znane, i przejedziemy się przez jedną z najbardziej widokowych dróg National Cycle Road 81. Także nie zapomnijcie zasubskrybować i do zobaczenia. Cześć!